No siemanko, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, Michu Michalski z tej strony. Dzisiaj zrobimy sobie update z rynku kryptowalut, a konkretnie porozmawiamy o tym, co dzieje się w polskim rządzie, o weto naszego prezydenta związanego z ustawą regulującą kryptowaluty. Poza tym mamy bardzo ważne wydarzenie w Dubaju, czyli Binance Blockchain Week, gdzie ma miejsce debata między Peterem Schiffem i CZ-em, czyli złoto versus Bitcoin. Poza tym mamy bardzo duży update na Ethereum. Do tego dopowiemy sobie jeszcze o tym wszystkim, co myśli Tom Lee. On również miał swoje wystąpienie na Binance Blockchain Week, także zrobimy sobie takie krótkie podsumowanie. Do tego będę miał kilka informacji o airdropach i w ogóle będzie super fajnie i przyjemnie, także tradycyjnie zapraszam na intro. Dobrze, startujemy tradycyjnie z Dropstep. Mamy top gainersów, ale mamy takich tutaj top gainersów, że Leo, ten token akurat uzyskał 0,05%. No jest naprawdę bardzo słabo, jeśli chodzi o altcoiny. Market cap 3,13 tryliona. Także tutaj również trochę zjechaliśmy od ostatniego wideo. Jakieś 0,04 tryliona. Dominacja Bitcoina cały czas się utrzymuje. Wolumeny leciutko spadły ze względu na to, że nadchodzi weekend, więc nie mamy już tylu aktywnych traderów. Fear and Greed Index trochę nam się tutaj podbudował. Mamy w tym momencie 26 punktów. Średnia z ostatniego tygodnia 20, więc powoli rynek zaczyna trochę odżywać. Bitcoin 91 tysięcy, Ethereum wskoczył na ponad 3000, w tym momencie 3130, USDT cały czas trzyma $1, XRP $2, generalnie jakichś zbyt dużych ruchów tutaj nie mamy, może sprawdźmy jakieś zmiany tygodniowe. MYX, tego tokena to ja uwielbiam shortować. W ogóle ostatnio też mocno shortuję Monada, już od kilku dni, weszło mi tam chyba z 7 pozycji, dość sporą, muszę powiedzieć, że na tym zarobiłem. Chyba nawet więcej niż na samym airdropie. Mimo że airdropa nie dostałem za zadania testnetowe, tylko na uczestnictwo w różnych protokołach DeFi, to tutaj kurczę ten short dużo lepiej wchodzi. Może warto jest po prostu śledzić niektóre airdropy i shortować je, gdy mają TGE. Może to jest teraz jakaś droga, ponieważ te airdropy to ostatnio bardzo słabe. Jednak sprawdźmy tutaj sprawdźmy aktywności, które mamy na sieci. Więc Prediction Fund to jest w ogóle projekt, który ma odpalić swój prediction market i z tego co widziałem, to oni są wspierani przez Easy Labs, czyli przez wcześniejszy Binance Lab. Mają tutaj waitlistę, możecie się zapisać. Superform, tutaj jest odnośnie tego tokena App. Zama prowadzi swoje ICO, ale to już się chyba skończyło, wydaje mi się. Nie, 12 stycznia. Upcoming. Tutaj jest jeszcze jakiś Standex, to jest akurat Perpdex. Tych Perpdexów się teraz namnożyło, jednak to nie jest do końca zdrowe na rynku, ponieważ te wszystkie czystki, które widzimy wczoraj, na przykład zostało zlikwidowane ponad $100 milionów właśnie z lewara. No i tak szarpie tym rynkiem ze względu właśnie na ten lewar, bo mamy tutaj zbyt wielu hazardzistów moim zdaniem. Mimo że ja sam gram na lewarze czasami, ale gra na lewarze to jest gra, a nie inwestowanie. Można na tym zarobić, ale to nie są inwestycje. SolLayer tutaj prowadzi Ambassador program, Infinex, to widziałem akurat, to tam nie zalecam lokować żadnych funduszy, bo wydaje mi się, że tam coś bardzo mocno brzydko pachnie. Zresztą mam przygotowany post. Tutaj jest fajna informacja odnośnie Nexusa. Odpalają swojego Dex Alpha. Może tym warto by było się zainteresować. Nexusa znamy, tam farmiliśmy, także tu całkiem spoko. To Aztec ICO, nie za bardzo, bo to jest niby taki prywatny layer, a oni na samym wstępie, zanim jeszcze zdążysz się zapisać na jakikolwiek ICO, to oni już wołają od Ciebie dokumenty, trzeba tam zrobić KYC, drodzy Państwo. Przejdźmy sobie na nasze ulubione kryptobąbelki. I na kryptobąbelkach sytuacja wygląda tak, jednak to jest tygodniówka.
chciałbym zobaczyć, co to jest ta Ultima. Tutaj znamy w ogóle my ten token? All time high na poziomie $20. Nie, $21, 178. Co to jest za token? Ja to muszę zobaczyć. W tym momencie $5000. Zobaczmy, gdzie to jest listowane w ogóle. No mają tutaj trochę listingów, jednak takie mniejsze giełdy. Oczywiście MEX jedynie, BingX, L-Bank. Jest to token na BNB. Tworzą tutaj jakiś ekosystem. Unique in the crypto market, 57 000 followersów. Nikt tutaj ich znajomy w sumie nie followuje. Musiały tu wyjść jakieś newsy, że po prostu to tak podrosło. Dobrze, wróćmy do bąbelków. Sprawdźmy, jak wygląda dniówka. No tutaj dniówka jednak trochę wygaszona. Dobrze, więc lecimy z newsami z rynku. Ostatnio nagrywałem takie wideo o walce między JP Morgan a Strategy. No i koniec końców JP Morgan został osądzony o manipulację na rynku. Tutaj macie to wszystko rozpisane. Ja również opublikowałem polską wersję tego posta. Ale głównie chodzi o to, że właśnie duże banki i fundusze, tak jak JP Morgan, BlackRock i teraz dołączył do nich Vanguard, który właściwie ma dużo większy kapitał, jeśli chodzi o ten kapitał inwestycyjny, niż BlackRock. Do nich ostatnio również dołączył Charles Schwab i oni właśnie bardzo mocno zaczęli ostatnio się interesować Bitcoinem. Więc jeśli chodzi o JP Morgana, próbował on po prostu tutaj zbić cenę akcji MicroStrategy. Podniósł on tutaj marżę, do tego chodziło o usunięcie ich z tego indeksu MSCI, później poszły plotki o niewypłacalności Strategy, a na koniec wyszło, że JP Morgan po prostu wypuszcza swój własny produkt, który ma fundamenty w Bitcoinie i również ma tutaj oferować APY na poziomie tam ponad 16% rocznie. Więc chciał frontrunować po to, żeby nabrać Bitcoina po niższej cenie, a do tego zdyskredytować MicroStrategy. To jest klasyczny Wall Street fad. Niestety nie jesteśmy na rynku krypto jeszcze przyzwyczajeni do tego, jak oni potrafią rozgrywać rynek. No i tutaj mamy w czystej postaci, czarno na białym, jak banksterzy manipulują rynkiem. I tutaj macie właśnie wideo na ten temat. Polecam sobie je obejrzeć. Przypnę je tutaj w karcie. Poza tym lecimy z dobrymi newsami o Bitcoinie, więc Japonia zaczyna kopać swojego własnego Bitcoina i to za fundusze, które będą uzyskane prosto z rządu. Więc nie to, że ktoś tam w Japonii sobie kopie, tylko po prostu rząd japoński zaczyna kopać Bitcoina. Tutaj w ogóle jest ciekawa sprawa, ponieważ również ich obligacje ostatnio wzrosły do rekordowych poziomów. Ciekawe rzeczy w ogóle się ostatnio dzieją na rynku. Bardziej tym tradycyjnym, ale również tym krypto również. Ponieważ tutaj mamy Kazachstan, który chce budować swoją własną rezerwę w Bitcoinie i kupuje za $300 milionów Bitcoina, jak i również inne kryptowaluty. Tutaj akurat mamy informację z Binance Blockchain Week. Informacja akurat pochodzi od Alicji, którą znam osobiście. Jest to dyrektor do spraw badań w CoinMarketCap. W pierwszym kwartale 2026 roku nastąpi odbicie na rynku. Luty i marzec będą ponownie okresem hossy, co wynika z kombinacji wskaźników makroekonomicznych. No i tak jak już wiele razy Wam powtarzałem na tym kanale, że nie wierzę, żeby ta cykliczność po prostu się zakończyła w tym listopadzie, gdzie niektórzy zerwali kartkę z kalendarza i to już miałby być koniec. Ponieważ kryptowaluty nigdy fundamentalnie nie były mocniejsze niż dzisiaj. Czasami po prostu jest warto wziąć przerwę od wykresów, nie skupiać się tak mocno na cenie. Dobra, tutaj mamy wypowiedź Toma Lee. To jest wypowiedź również z Binance Blockchain Week. Number two, I think crypto prices have bottomed. And I think that in the next 8 weeks, we're going to shatter the Bitcoin 4-year cycle. I don't think it's going to be a 4-year cycle this time. Więc tutaj mamy wycinek tej wypowiedzi, jednak chodziło mu o to, że rynek krypto jest przelewarowany. Z tego względu mamy tak duże likwidacje i po ostatnich likwidacjach, które były związane z FTX na przykład, potrzebowaliśmy mniej więcej 8 tygodni po to, żeby z powrotem wrócić do tego poziomu. Więc Tom Lee twierdzi, że potrzebujemy teraz również tych 8 tygodni, mimo tego, że rynek jest
dużo mocniej rozbudowany, to według niego Bitcoin osiągnął swój dołek. Ostatnio informowałem również o zakupach Tomali. Tutaj są informacje, że zakupił akurat 130 milionów dolarów w Ethereum, jednak w sumie to było 150 milionów. Tą informację mamy akurat od Arkham. Więc to było 92 miliony wcześniej, tak jak informowałem na wcześniejszym wideo, i później kolejne 58 milionów. Tom Lee nie ma zbyt dobrej ceny wejścia, także musi sobie to uśrednić, musi się trochę zapakować, ale na Ethereum mamy generalnie bardzo dobre newsy, ponieważ był tutaj upgrade Fusaka, czyli Fulu i Osaka Protocol puszcza oczko. Jest to upgrade, który bardzo dużo zmienia w supply Ethereum L1, ze względu na to, że tak jak kiedyś sugerowałem, że tak jak Trump puszczał taryfy na różne kraje, tak samo Ethereum powinno puścić takie taryfy na L2 i to się właśnie stało. Ten upgrade jest taką taryfą na L2, gdzie wszystkie transakcje na drugim poziomie, czyli na Arbitrum, na Base, na Optimism, wszystkie te transakcje po części będą finansować L1 i do tego przyczyniać się do spalania na L1. Więc im więcej będziemy mieć transakcji na L2, tym więcej Ethereum będzie spalane na L1. Więc dzięki temu dostajemy taki nowy silnik do spalania, takie powiedzmy buybacki, które nie były nigdy robione, jednak będą teraz robione automatycznie. Więc jak to wygląda rocznie? Rocznie dostajemy około 620 tysięcy Ethereum. Jednak spalane jest tylko 350 tysięcy rocznie. Więc w tym momencie jest to model inflacyjny. Jednak po tym upgrade'zie, i to jest taki konserwatywny model, będziemy same L2 będą spalać od 200 do 400 tysięcy rocznie, więc razem to będzie około 600 tysięcy. Tak jak widać, dostajemy 620, spalamy 600, więc już jest lepiej. Taki bardziej bullish scenariusz wygląda tak, że spalanie będzie na poziomie 900 miliona 200, a supply będzie się zmniejszać od 200 do 300 tysięcy rocznie, więc to są bardzo dobre newsy. Poza tym mamy również tutaj zwiększony block gas limit z 36 milionów na 60 milionów, więc więcej transakcji może się zmieścić w jednym bloku, więc im więcej transakcji, tym więcej oczywiście zebranych fee, im więcej fee, tym więcej spalonych Ethereum. Do tego będziemy mieć dużo mniejsze opłaty na L2, więc adopcja L2 powinna wzrosnąć. Mamy tutaj do czynienia po prostu z bardzo dużą skalowalnością, nad czym Ethereum pracowało chyba od samego początku. Więc w końcu te L2 zostaną rozliczone i w końcu zaczną działać bardziej pozytywnie na Layer 1. Dobrze, a teraz lecimy z debatą Petera Schiffa, czyli głównego shillera złota z CZ-em. No i tutaj jest taki inside joke, że niby CZ dał mu sztabkę złota i się go zapytał, czy to jest prawdziwe złoto. What is that? It has some, I think it's Kyrgyz language. I took it back from Kyrgyzstan. He has a certificate. I got this from a very important person from Kyrgyzstan. Very recently, just completely by luck. So we take it out. It's pretty heavy. I'll put this down. You can see, like it says, Kyrgyzstan, 1,000 grams, fine gold, 99.9.9, and a serial number. Try it. Yes. Yeah, it's heavy. Is it real gold or no? Well, I don't know. I mean, is this what you're trying to? No i chodzi o to, że Peter Schiff nie potrafił zweryfikować, czy to jest prawdziwe złoto, czy to nie jest prawdziwe złoto, a jeśli chodzi o Bitcoina, my potrafimy to zweryfikować w ciągu sekund. Więc tak po prostu CZ zaczął tą całą debatę, gdzie próbował zdeklasyfikować tutaj Petera Schiffa. Jednak Peter Schiff wcale nie jest taki zły, ponieważ shillował nam Bitcoina przez bardzo długi czas, gdy jego złoto stało w miejscu.
No i tutaj na przykład na tym wideo jest kompletnie zaskoczony, że w ciągu ostatnich 4 lat, mimo że mamy te wszystkie ETF-y, mimo że mamy treasuries, czyli tak zwane daty, digital asset treasuries, mimo że wiele państw sobie buduje skarbce, to mamy tylko 33% na Bitcoinie. No akurat w tym momencie tak. Możemy go sobie tutaj posłuchać. Think about what's happened in Bitcoin. First of all, we had all of the Bitcoin ETFs that got launched that didn't exist to buy Bitcoin. We got all these companies, copycat from Strategy, but we also have Strategy that borrowed, $40 billion to buy Bitcoin, or issued stock and debt to buy 40 billion. But we had other crypto companies buying Bitcoin. We had ads at the Super Bowl. We had celebrity endorsements. We had the NFT craze. We had El Salvador. We had the Bitcoin Strategic Reserve. We've had all of this money and hype and promotion, unprecedented. That's all anybody talks about. You go on financial news stations, every guest is talking about Bitcoin. Every commercial is Bitcoin or crypto. They're the biggest advertisers. They're the biggest donators to political campaigns. So you're only talking about one failed exchange. Right. But the price has gone down during all of this, with all of this promotion, all of this hype. It's gone down. And if Bitcoin has not been able to go up in 4 years, if it's lost 40% of its value in real terms, despite all of this, why would it go up in the future? No tutaj po części oczywiście możemy się zgodzić, ale wiemy czym to jest wywołane ze względu na te wszystkie manipulacje banksterów. Tutaj po prostu grubsze ryby chcą się załadować, a my nie możemy dać się wystraszyć. Tutaj mamy 4 takie najważniejsze punkty tej debaty, więc CZ twierdzi, że Bitcoin jest najbardziej oficjalny, jest przenośny, jest do tego limitowany, nie powstanie więcej niż 21 milionów bitcoina, jest skłonny do adopcji globalnej. Złoto ma ponad 5000 lat, jednak technologia wygrywa. No i Peter Schiff tutaj twierdzi, że Bitcoin to nie są pieniądze, to jest spekulacja, że nie ma żadnej wartości, tylko złoto ma prawdziwą wartość fizyczną, jest wymienialne i rozpoznawalne wszędzie, nie potrzebuje żadnej elektryczności ani serwerów, żeby pozostać w cenie. Tutaj później mamy wątek wartości i niedoboru, więc Bitcoin oczywiście 21 milionów, nigdy nie będzie go więcej. Poza tym złoto cały czas, każdego roku rośnie, znaczy wynajdujemy cały czas nowe złoża, do tego dochodzą asteroidy, które będziemy mogli w przyszłości eksplorować i z nich wydobywać złoto. Za to Peter twierdzi, że digital copies, tutaj można stworzyć kolejnego, nowego Bitcoina i nie jest on w żaden sposób unikalny i że nie można stworzyć złota 2.0 poprzez kod. Użyteczność. CZ twierdzi, że Bitcoina można transferować poprzez wszelkie granice w ciągu minut i nie potrzebujemy na to żadnej zgody, a spróbuj nieść 5 milionów złota przez lotnisko i na pewno będziesz mieć z tym problemy. Poza tym będziesz potrzebować uregulować to w jakikolwiek sposób, zanim będziesz chciał to zrobić oczywiście, bo jak nie, to ci zajumają to złoto na tym lotnisku. No i teraz Peter Schiff twierdzi, że tutaj użyteczność złota jest najbardziej w rzeczach fizycznych, czyli w biżuterii, electronics, w medycynie, a Bitcoina jedyną użyteczność jest spekulacja. Jeśli internet upadnie, to Bitcoin zniknie. Bezpieczeństwo i stabilność. Tutaj CZ twierdzi, że Bitcoin oczywiście jest zdecentralizowany, dlatego nie może być zhakowany. Każda transakcja jest weryfikowana przez 1000 nodów na całym świecie. Peter oczywiście jako stary dziadek twierdzi, że no i jak to przecież giełdy są hakowane, portfele są również hakowane, wszystko jest hakowalne, tylko złoto nie jest hakowalne, ponieważ nie potrzebuje żadnego oprogramowania. No tutaj akurat trochę mu zabrakło. Dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie o tej debacie, a tutaj mamy ciekawostkę, ponieważ razem z Lamborghini Ledger odpala swój własny portfel, znaczy sygnowany Lambo. Więc jak już kupicie sobie to Lambo, to możecie również sobie dokupić takiego Ledgera, tutaj jest chyba ten Flex, nie, Stax.
Stacks, chociaż bardziej bym Wam polecał w sumie Keystona. Na Keystonie również za dopłatą możecie sobie wydrukować co tam chcecie. Ja akurat mam swojego własnego CryptoDeeka, także z tym nie powinno być problemu, a akurat jeśli chodzi o funkcjonalność, to Keystone ma dużo większą niż Ledger Stacks. A już w ogóle nie wspominając o pamięci na tych urządzeniach. Tutaj nie powiem Wam o co chodzi, nie chcę deklasować, ale po prostu jeśli zajrzycie w specyfikację, to będziecie wiedzieć o co chodzi. Dobrze, i teraz wejdziemy niestety trochę w politykę, tak? Jak bardzo nie lubię dotykać tego tematu, tak tutaj napisałem o weto prezydenta. Nasz prezydent Nawrocki zawetował ustawę, która miała niby walczyć z przestępczością, jednak walczyłaby po prostu z firmami, ze startupami, które otwierają się w Polsce, a z przestępczością tu nie ma nic wspólnego. Po tym całym weto wylał się mega hejt na naszego prezydenta. Widać, że komuś bardzo mocno zależy, żeby ta ustawa po prostu przeszła. Do tego XTB tutaj bardzo mocno wspierało tą właśnie ustawę, ze względu na to, że oni mają CFD na kryptowaluty, więc jeśli gracie u nich, to właściwie nie posiadacie kryptowalut, a są to jedynie takie cyfrowe zakłady, powiedzmy. Do tego ze strony politycznej widziałem tutaj posty od różnych polityków, że jakby prezydent zgadzał się na wszystkie przestępstwa na bazie kryptowalut. Gdzieś tam zostały wynalezione raporty, że takich przestępstw w ostatnim roku, w tym roku 2025 było ponad 600 000. Jeśli to miała być prawda, to są chyba największe przestępstwa, największa fala przestępstw, jaką mieliśmy kiedykolwiek po prostu. Widziałem, że tam chyba poseł Wipler nie do końca się orientuje w tych politykach, no ale w sposób, w jaki oni chcą walczyć z przestępczością, to jest po prostu zakazać funkcjonowania jakimkolwiek startupom w Polsce, nawet będąc studentem i eksperymentując z kryptografią, tworząc jakąś kolekcję NFT lub jakiegoś memecoina, narażamy się na dożywocie w więzieniu i na karę pieniężną raczej w milionach niż w tysiącach. Poza tym, czemu pozostałe państwa Unii Europejskiej do całej tej regulacji MiCA. Regulacja MiCA to już jest twór, do którego można dodać kilka tam zaleceń, zakazów lub przywilejów, jeśli chodzi o konkretne państwo. Czemu w innych państwach te dodatkowe regulacje mają 5-7 stron, a u nas jest to 109 stron. Widać tutaj wpływy jakiejś zewnętrznej organizacji, która nie za bardzo chce, żeby właśnie ta ustawa została zawetowana. Mocno jest im to na rękę, a dodatkowo pojawiła się tutaj narracja, jakoby Rosja prała brudne pieniądze właśnie przez polskie kryptowaluty. Z tego co wiem, to bardzo dużo Ukraińców akurat wymienia kryptowaluty w polskich kantorach. I nawet jeśli byśmy przyjęli tą ustawę, to nie znaczy, że blockchain w Polsce przestanie działać, ponieważ kryptowaluty są zdecentralizowane. Tutaj mamy ciekawą wypowiedź Krzysztof Bosak, tak? Ma mieć miejsce jakieś zamknięte posiedzenie Sejmu. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi śledztwo dotyczące działalności na rzecz rosyjskich służb specjalnych zorganizowanej grupy przestępczej składającej się z co najmniej 30 osób, która rywalizowała na terytorium Rzeczypospolitej, działania szpiegowskie, sabotażowo-dywersyjne i propagandowe wymierzone przeciwko Polsce. W ostatnim okresie w wyniku działań ABW ustalono dane 28-letniego obywatela Francji Michaiła M., który koordynował działalność grupy, wydawał jej polecenia oraz nadzorował aktywność szpiegowską. Także dodatkowo chcą tutaj jeszcze narzucić nam jakąś narrację prorosyjską. No i timing jest naprawdę bardzo dobry ze względu na to, że na pewno będziemy mieć o czym dyskutować przy stole wigilijnym z naszą rodziną. To są właśnie kolejne podziały, które próbuje wnieść polityka w nasze rodziny, w nasze społeczeństwo, a co jest najważniejsze,
Ta narracja jest totalnie zakłamana i możemy tutaj czarno na białym zobaczyć, jak oni zakłamują rzeczywistość, by po prostu przepchnąć tą ustawę. Ja nie za bardzo siedzę w polityce i nie za bardzo mnie interesują te rzeczy, które tam się odbywają, ale tutaj akurat znam ten temat i mogę się wypowiedzieć, ponieważ to, co strona przeciwna wetu naszego prezydenta pisała ostatnio na Twitterze, to jest totalne bzdury. I w tym momencie właśnie budowana jest taka narracja, jakby nasz prezydent działał przeciwko naszemu kraju. A powiem wam tyle, gdyby ta ustawa przeszła, to jakiekolwiek startupy kryptowalutowe nie mają miejsca, żeby rejestrować się w Polsce. Oczywiście to wszystko będzie działać tak, jak działało wcześniej, jednak po prostu te firmy uciekną z Polski, a jedynie będą tam stacjonować. Blockchain cały czas będzie działał i cały czas będzie korupcja. Jedyne, czemu przeciwdziałają te ustawy, to przeciwko użytkownikom i firmom, które chciałyby się otwierać właśnie na polskim rynku. Więc jak dla mnie to jest po prostu totalna żenada. Nic to, lecimy dalej. Mamy tutaj informację od Karoliny. Karolina mówi o Kio Finance, które było na Sonium. Jeśli robiliście tutaj jakieś zadania pod kampanię na Sonium, to wydaje mi się, że powinniście się załapać na jakiś airdrop właśnie. Ja podpiąłem tutaj swój portfel i widać, że jestem eligible, także bardzo możliwe, że przy TGE będę mógł coś tutaj sobie sklejmować. I również jeśli działacie na Base, to warto jest sobie odświeżyć gildię, sprawdzić, czy macie tutaj wszystko zrobione. Tak jak widać, ja mam done. To ostatnie tutaj jest chyba najważniejsze. Tutaj coś jedynie muszę sklejmować. Chyba już sklejmowane. Dobra. Macie tutaj przeróżne zadania. Generalnie o Base więcej wspominałem tutaj w tym wideo, także polecam je sobie obejrzeć. O, światełko mi tutaj jedno zgasło. Tutaj ostatnio mamy top 15 L1 blockchainów, które mają największy TVL. No i tak jak tutaj możecie, ten CC, tego też nie znam, ale może warto by było go też shortować. Później na drugim miejscu jest Monad. IP, no zrobił wynik, ale to tak raczej średnio, krótkoterminowo. OG totalnie klapa. O tym Iris to jeszcze będę pisał posta. Bera, no jestem zadowolony z farmienia, jednak z wyceny samego tokena nie za bardzo. Soft to jest ten token na przykład od CEO ZK Synca, tutaj też nie za bardzo sobie radzi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Ja generalnie od kilku dni shortuję ten Monad, tak jak wspominałem, i jestem bardzo zadowolony. Edir jeszcze, kto tutaj działa aktywnie, kto ma jakieś nody, wydaje mi się, że warto jest to sprawdzić. Ja to sprawdzałem już od kilkunastu minut, jednak nie chcę mi podać wynik. Ale trzymam kciuki za Was, żeby coś tutaj Wam wpadło oczywiście. Od Arkham tutaj znalazłem całkiem ciekawy post, ale to najlepiej jak Wam to przedstawię właśnie w formie postowej. Founder Curve znalazł tutaj opcję na to, żeby pozbyć się nietrwałej straty, czyli impermanent loss. Chodzi o to, żeby się tutaj zlewarować leciutko X2 i żeby wykupić pulę USD. Jeśli ta pozycja w naszym Bitcoinie na przykład, którego dajemy w ten lewar, będzie rosnąć, to również będzie rosnąć nasza pozycja w USD, przez co nie będziemy mieć tej nietrwałej straty, ponieważ te obydwie pozycje na liquidity pool będą rosnąć systematycznie razem. No ciekawe, może to jest dość duży krok w kierunku szerszej adopcji DeFi. A jeśli ktoś używa hot walletów, takich jak na przykład Unisat, to również tutaj mam dla Was ciekawe urządzenie, gdzie możecie odzyskać trochę Waszego Bitcoina po tych rozdzielonych po prostu transakcjach, które macie na swoim portfelu. Jeśli mieliście jakieś subskrypcje na przykład, to wydaje mi się, że warto jest tutaj kliknąć i sprawdzić, co macie na portfelu. Ja niestety nie testowałem, ponieważ nie mam tutaj żadnych swoich hot walletów od Bitcoina. No i to by było na tyle, drodzy Państwo. Niedługo odbieram airdrop z Kudisa, ten drugi, także już generalnie to, co dostałem z tokenów, zapłaciło za sam ring, także teraz już ring mam za darmo, teraz już będę nawet trochę na plusie po tym drugim airdropie, który odbieram, i również za tam 8
7 dni chyba kończy się mini S2, także tam mam również, wydaje mi się, że zbiorę około $60 i tutaj mam jeszcze fajną promocję na Bitunix, która będzie trwać do 8 grudnia. Zaraz, tutaj ona jest właśnie. To jest taka kampania depozytowa, można tutaj zgarnąć nawet do $400. Bitunix, rejestrujecie się, robicie depozyt na 100, obrót 5000 na dźwigni Futures, ponieważ jest to giełda, która najbardziej właśnie fokusuje się na rynku Futures. Mamy tutaj dostęp do Futures X125 non-KYC, więc osoby, które lubią tradować na dźwigni, na pewno powinny się tą platformą zainteresować, bo tak jak właśnie jest wdrażana Mika, mamy tych platform coraz mniej. Więc robimy depozyt na 100, obrót na 5000, dostajemy bonus na 20. I tak sukcesywnie, im większy ten depozyt, im większy ten wolumen, tym większy również bonus. Już za niedługo będę miał tutaj kolejną kampanię, bo widzę, że Wam się podobają takie rzeczy i dość sporo było tutaj rejestracji. Dobrze, więc to tyle ode mnie. Dzięki wielkie za uwagę. Daj znać w komentarzu, co myślisz o tej całej sytuacji politycznej w Polsce. Jakie będzie all time high na Ethereum. Zostaw łapkę w górę i subskrypcję, jeśli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału. Siemanko, pozdrówki, yo!